To, co się obecnie dzieje w Izraelu, nie legitymizuje po prostu w żaden sposób zgody na ich udział w tym festiwalu, bo to jest święto pokoju, tak jak olimpiada zresztą. Jeżeli ktoś zabija niewinnych ludzi, to nie stoimy i nie klaszczemy. I tak jak bardzo, widziałem te karty do głosowania i jak zobaczyłem kartę Stasia, nie można takich rzeczy robić. Jak ona ma tutaj swój olbrzymi status i jeżeli ona pojedzie na tę Eurowizję i nie wygra, no to dla niej to będzie ujma. To gdybyśmy my przy Kajna Gręcen nie mieli wsparcia wtedy TVN-u, gdzie odwiedziliśmy całą masę krajów, to myślę, że ten wynik byłby inny. Mieliście pojechać wygrać, a tutaj to był błąd, że was wysłaliśmy. Nie usłyszeliśmy tego bezpośrednio, ale widać to było w oczach. Jeżeli jeszcze kiedyś bym ewentualnie o tym myślał, to na pewno reprezentując kogoś innego. Za nami 70. jubileuszowy konkurs piosenki Eurowizji. Tegoroczną edycję wygrała reprezentantka Bułgarii Dara z piosenką Bangaranga. Polska natomiast zajęła 12. miejsce. Dzisiaj rozmawiać będziemy o tegorocznym konkursie, jego poprzednich edycjach, jak i wrócimy pamięcią do ikonicznego występu legendarnej grupy Ich Troje sprzed niemal ćwierć wieku. A moim i Państwa gościem będzie ekspert eurowizyjny, a zarazem reprezentant dwukrotny Polski na Eurowizji, Michał Wiśniewski. Cześć Michał, dzięki, że znalazłeś czas. Ja chciałem powiedzieć przede wszystkim, że tak naprawdę to drugie się zgadza. To pierwsze, ekspert eurowizyjny, myślę, że wbrew pozorom powinieneś przyznać rację, że nie ma ekspertów eurowizyjnych, bo każdy, kto myśli, że wie wszystko o Eurowizji, to na samym końcu przegrywa. Ważny jest moment, kiedy znamy wszystkie piosenki, które w danym konkursie się znajdą, które przeszły przez kwalifikacje narodowe i dopiero wtedy tak naprawdę kształtuje się jasna, klarowna czołówka. Może się to różnić później już na konkursie odrobinę przez jakieś przypadki losowe, ale tak naprawdę społeczność, czyli ten tłum decyduje, kto wygrywa tę Eurowizję. Michał jest wyjątkowo skromny, ponieważ co roku ogląda Eurowizję i jest ekspertem eurowizyjnym. Trafiam. Częściej trafiam. Ale sam przyzna, że w tym roku te notowania bukmacherskie były wyjątkowo nietrafione. Ponieważ... Tak, to był wyjątkowy rok. To znaczy nietrafione. Finlandia? Faworyt wszystkich? No tak, ale to mój nie. Ale ja też nie chcę, żebyście Państwo myśleli, że jak ja się wypowiadam o tym, każdy ma swoje preferencje. Ja patrzę na całokształt, także nie patrzę w kategoriach eurowizyjnych, bo halo, najbardziej reprezentatywny dla tego, co powiem, jest rok 2006 i Lordi, żeby była jasność. Że nikt się nie spodziewał, że Lordi, no bo nikt się nie spodziewał, że Lordi. A Lordi. Bo wszystko to, co się zdarzyło przed Eurowizją, cały ten czas, który chłopcy i dziewczyny spędzili, udzielając wywiadów, rozmawiając, prezentując się, spowodował, że tak to się musiało skończyć, bo to wszyscy mieli tak pozytywne nastawienie, że... Ale zanim wrócimy do 2006 roku, powiedz mi, jak oceniasz zwycięską piosenkę z tego roku? Bułgaria. Gigantycznie. Dlatego, że liczył się pomysł. I no nie kradnę choreografii i myślę, że już nie jestem w tym wieku, żeby zrobić coś tak bardzo ambitnego, ale to było bardzo ambitne, bo wbrew pozorom to był czysty art, co oni zrobili. Piosenka próbowano ją dewaluować przez prostotę i tak dalej, ale no zobaczcie, co oni zrobili na żywo. To było naprawdę bardzo fajne. To było
pomysłowe. Ja się bardzo cieszę. No, dla mnie naprawdę kłaniam się w pas. To jest tytaniczna robota, którą wykonano. I teraz jest jedno pytanie. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że zniknęło już dawno Grand Prix de la Chanson, piosenka jest trochę bez znaczenia. Wbrew pozorom, tak? Zgadza A się. tym bardziej przekaz. Bardzo często. No, najlepszym przykładem jest Austria w zeszłym roku. To wydaje mi się, że to było absolutnie zasłużone zwycięstwo. Mogło się okazać, że coś byłoby jeszcze bardziej pomysłowego, no ale to tak musiało się skończyć. Ja się wcale nie dziwię. Zgadza się. Ja będąc w Austrii na hali podczas Eurowizji, rzeczywiście Bułgaria otrzymała największe brawa, największy aplauz, pomimo że nie była wśród faworytów. Zgadza się, show było niesamowite. Natomiast czy był jeszcze jakiś jeden występ, który tobie wpadł w oko, podobał się najbardziej? Ciężko powiedzieć, było wiele ciekawych występów, wbrew pozorom. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że to jest... nie mówię dlatego, że mi się też nie udało wygrać, no żeby była jasność. 7. miejsce jest tak samo dobre jak 40. Ale chcę powiedzieć, że tam przyjeżdżają najlepsi krajowi wykonawcy na dany moment lub jedni z bardzo dużym doświadczeniem, jedni debiutują, mają świeżość, którego nikt z naszym doświadczeniem mieć nie będzie. To jest z jednej strony przekleństwo, bo nie ma doświadczenia, a z drugiej strony wielki atut, bo chce ci się tak, jak nikomu się nie chce. Bo to jest wszystko świeże, piękne, ładne, nowe. Czujesz power, który później już odrobinę tracisz. Nie wewnętrznie gdzieś w głowie, tylko po prostu osiągnąłeś wszystko i nie ma powodu, żeby walczyć, tylko chcesz się po prostu bardzo dobrze zaprezentować. I to się dzieje. Pierwsze miejsce, wiadomo, jest tylko jedno. Natomiast bardzo często jest tak, zresztą case Alicji Szemplińskiej udowadnia jedną rzecz. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat mamy poczucie krzywdy. Bo 12. miejsce przy tym absolutnie nietuzinkowym wokalu, światowym wokalu, no to jest krzywda. Ale nie eurowizyjna. Tylko my ją odczuwamy. Bo eurowizyjna żadna... Ja mam nadzieję, że też nie teraz, kiedy emocje wszystkie opadły, to Alicja, spotkałem się z nią ostatnio na koncercie z okazji Dnia Matki, nie będzie mi miała tego za złe. To jest bardzo dobry utwór. No ale tam było przynajmniej 20 bardzo dobrych utworów. Każdy w innym gatunku, więc i nie każdy, no bo ciężko porównywać balladę Cohena. No nie było ballady Cohena, ale zaśpiewanego na 5 dźwiękach z kimś, kto ma 4 oktawy. To są dwa różne. Pytanie, co w tym roku, co w danym momencie, jakie emocje zostaną przekonane i jakie wezmą górę wśród głosujących później osób. Bukmacherzy mylili się co do Alicji Szemplińskiej, ponieważ mówiono, że nie zakwalifikuje się do finału, a jednak zajęła wysokie 12. miejsce. Tak, ja absolutnie nic nie ujmując, bo ja jeszcze raz podkreślam, to jest absolutnie światowy głos i ciężko takiego głosu w Polsce poszukać. Nie chodzi o zakres śpiewania, tylko o... Dzisiaj puścisz Alicję Szemplińską i każdy powie Alicja Szemplińska. A bardzo często możesz się wśród polskich wokalistek pogubić, kto co śpiewa, jeżeli nie rozpoznajesz piosenki. Natomiast chcę powiedzieć, myślę, że to wynikało też jeszcze z jednej rzeczy. Bo tym dobrym występem można ugrać kilka miejsc, bo chciałem powiedzieć, że zakłady trwają do dnia finału, nie do półfinałów.
Więc generalnie ona mogła awansować wśród. Nikt się nie spodziewał, że duża część wyżej typowanych wystąpi gorzej. Zgadza się. Więc myślę, że to, co się wydarzyło, to jest dowód tylko taki bardzo czysto trochę sportowy, powiem. Nie zawsze faworyt wygrywa w rajdzie, bo rajd się kończy na mecie. I myślę, że było kilka takich występów, które po prostu nie zostały docenione, bo oczekiwania były wyższe. A o tych wyższych oczekiwaniach, również wysokie były oczekiwania wobec organizatora telewizji austriackiej i mówi się, że jednak nie sprostała telewizja austriacka z organizacją. Mało było akcentów odnoszących się do poprzednich edycji festiwalu. Ja również, tak jak powiedziałem, siedząc na trybunach w Austrii, nie czułem tej wyjątkowości, tej podniosłej atmosfery. Tak, ale uważam, że to jest niesprawiedliwe, bo nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie telewizja austriacka decyduje, jak to show będzie wyglądać. Okej. Tylko EBU. Więc generalnie show nie robi telewizja austriacka. Tylko w dalszym ciągu robi firma w kooperacji z telewizją lokalną, czyli narodową, w tym przypadku austriacką akurat, ale to oni decydują, jak ten scenariusz będzie wyglądał, nie telewizja austriacka. Więc mówiąc ogólnie, czy EBU wraz z telewizją austriacką dowiozła temat w tym roku jubileuszowego koncertu? Uważam, że można było to zrobić lepiej. I to nie mówię, ja nie mam żadnych kontaktów w tej telewizji, żeby mówić dyplomatycznie, ale też uważam, myślę, że to idzie trochę w złą stronę, że zaczynamy szukać dziury trochę w całym. No, nie wszystko zawsze musi się udać. To każdy wykonawca występujący na scenie wie. Po prostu wiele rzeczy było nietrafionych. Na pewno wymienianie tego nie zmieściłoby się w naszej godzinie, którą mamy dla siebie, ale proszę Państwa, czy my nie oglądamy tego dla wykonawców? Dla wykonawców. Cała reszta, wy w hali jak jesteście, no ja nigdy nie byłem po tej drugiej stronie. No to czujecie coś innego. To być może dla was jest to część show. Dla mnie, jak ja oglądam teraz ja Eurowizję oglądam od czasów Edyty Górniak. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie najważniejsi są oni. I już za moich czasów przecież to już był moment, kiedy nie było orkiestry, kiedy ten festiwal się po prostu zmienił. Czy dobrze? No tak ma wyglądać. Tak chciano, żeby tak wyglądał i tak wygląda. Jest wielkim świętem po prostu dla wszystkich fanów Eurowizji. Czy on ma coś wspólnego z Grand Prix de la Chanson, tak jak to było w założeniach? Nie. Jeżeli by wykasowali pierwsze 30 lat tego festiwalu i nazwali to Eurovision Song Contest, jeszcze by przeszło. No ale to, co było kiedyś, to była piosenka. Michał, nie uciekniemy od trudnych tematów. Izrael. A to ja nie uciekam od tego, dlatego że ja... Gdyby to zależało od ciebie... Oczywiście nie wystąpiliby. Okej. Nie, no ja myślę, że to się wiąże troszeczkę z taką ludzką przyzwoitością. Ja nie wiem, oczywiście zdaję sobie sprawę, że przecież Dana International są spektakularne wygrane Izraela. Ja nie mam ja mam w tym środowisku bardzo wielu przyjaciół. To, co się obecnie dzieje w Izraelu, nie legitymizuje po prostu w żaden sposób zgody na ich udział w tym festiwalu, bo to jest święto pokoju, tak jak olimpiada zresztą. Jeżeli ktoś zabija niewinnych ludzi, to nie stoimy i nie klaszczemy. Mówię o przyzwoitości, bo ja też rozumiem, że mają swoje powody, dla których ten konflikt jest toczony. I nie spłycajmy tego w mojej wypowiedzi do tego, że nie.
Tylko mogą mieć te powody, ale z przyzwoitości po prostu schodzimy na ten czas ze sceny. Wracamy na nią, kiedy będziemy gotowi spojrzeć innym twarzą w twarz. A tutaj wszyscy śpiewali, nic się nie stało. No nie wszyscy, ale generalnie tak było. Zamykając temat tegorocznej Eurowizji, to rzeczywiście prawda. Szkoda, Pozostał wielki niesmak, jak usłyszałem, że Polska, jeszcze żeby ta piosenka sobie na to zasłużyła. I tak jak bardzo, no widziałem te karty do głosowania i jak zobaczyłem kartę Stasia, z całym szacunkiem oczywiście dla Stasia, bo przed Stasiem pewnie wielka kariera. I oby tak było, bo to jest cudowny chłopak. No nie można takich rzeczy robić. Ale on ma czas jeszcze, żeby się nauczyć. A przechodząc już do naszego podwórka polskiego, czy są w Polsce artyści, którzy nigdy nie pojadą na Eurowizję, a powinni? Nigdy Myślę, nie że pojadą, bo nie chcą. Albo nie chcą ryzykować. Tak. Ale ryzykować... Są tacy? No, Doda? Sanach. Sana? Doda próbowała. Powinni jechać? A dlaczego nie? To jest święto piosenki. Ja myślę, że oni nie pojadą na Eurowizję, dlatego że mają menadżerów, którzy bardzo dobrze wiedzą, że każda porażka na tym festiwalu wiązałaby się ze spadkiem ich zysków. No to ja rozumiem, bo to tak jest. Dlaczego spadkiem? A Justyna Steczkowska drugą młodość chyba przeżywa No tak, po ale to Eurowizji. jest, no tak, ale to musisz sobie też zdać trochę sprawę z tego, że sam udział daje bardzo dużo, natomiast Sana sprzedaje stadiony. Justyna nie sprzedaje stadionów. Okej. Justyna występuje teraz bardzo dużo i bardzo się cieszę, bo mamy tego samego realizatora. Więc, a ja ją sobie bardzo cenię, zresztą uważam, że jest to najlepsza polska wokalistka, jeżeli chodzi o umiejętności, o styl pracy, dopracowanie w ogóle, no absolutnie. Myślę, że na Eurowizji też ona to wie, po prostu przesadziła. Tego było wszystkiego za dużo, ona tego nie potrzebowała. Ale to jest moje osobiste zdanie. Smok ją zabił. I te podwieszania. To było nikomu niepotrzebne, bo Justyna Steczkowska ma instrument, który powoduje, że drżą żyrandole. W związku z czym jakby... Ale chciała to przeżyć, przeżyła to. No to ja uważam, że to jest okej. Absolutnie. Trzymałem kciuki, ale akurat ja byłem jedynym, który wytypował to miejsce dokładnie. Więc bardzo się cieszę. Bo w zespole robimy co roku takie typowanie i akurat w tym roku pomyliłem się o 2 miejsca, bo ja typowałem Alicję na 14 miejsce. Ale u mnie też była o wiele wyżej niż u Buchmacherów, więc... A Michał, ale bez kalkulacji, gdybyś miał wybrać jednego artystę, który powinien pojechać na Eurowizję z Polski, kto by to był? Nie, dlatego, że nie, bo wydaje mi się, że Gdybyś miał ty nie ma wybrać. znaczenia, ile masz lat. No wiadomo, musisz mieć skończone 16, tak? Lat na Eurowizję. Tak. Nieważne, jakiej jesteś płci, Eurowizja widziała już wszystko. Eurowizja dała wygraną ludziom w maskach. Nie ma rzeczy, której Eurowizja nie widziała. No może jeszcze nikt nago nie wystąpił, ale na to nie ma przyzwolenia. W związku z czym w ramach regulaminu widziano już wszystko. Nagi człowiek był w zeszłym roku. No ale... Finlandia. No ale nie, no zakrywali to. No nie, no wiesz, to jest... Jeszcze nie mieliśmy jakichś takich performance'ów, no Finlandia. Islandia to jest jeden wielki, znaczy nie w tym roku, ale generalnie Islandia to są ludzie eksperymentujący od czasów Björk, co najmniej, jak nie od Wikingów. Ale chcę powiedzieć, że ja wystąpiłem 25 lat temu, to już jest drugie pokolenie się urodziło. Ja mówię tylko o swoich odczuciach, wiesz, że tak naprawdę no, chciałbym wymienić moją przyjaciółkę Dodę. No chciałbym,
ale znowu mam pytanie, ale po co? Jak ona ma tutaj swój olbrzymi status i jeżeli ona pojedzie na tę Eurowizję i nie wygra, no to dla niej to będzie ujma. Po co jej to? A jak ma ochotę pojechać? Justyna niewiele miała do stracenia. Bo jak sam zdążyłeś zauważyć, Justyna reprezentuje taką wyjątkową jakość, doświadczenie i umiejętności. Ma po prostu taki, a nie inny instrument, a to nie sprzedaje się najlepiej. To wzbudza respekt. Eurowizja spowodowała, że Justyna gdzieś tam się przeplatamy teraz po drodze. Ona gra w jednym miejscu, ja w drugim i widzę ją na plakatach. I to jest fajne. To już nie są tylko zamknięte imprezy czy koncerty organizowane dla jakiegoś małego grona. Ona rzeczywiście tak. Ale też myślę, że ludzie myśleli, że Justyna jest skrzywdzona. I to jest też to jest to poczucie krzywdy. Zresztą nam to też trochę pomogło, no nie będę oszukiwał. Bo też wydawałoby się, nie za pierwszym razem, ale za drugim, że powinniśmy się dostać do finału. I tam nieważne, że tam 2 głosy zabrakły, ale nie ma z czym dyskutować. My mieliśmy olbrzymi fan, została nam wspaniała pamiątka po tym. I masa fantastycznych znajomości. Z niektórymi pielęgnowane są do dziś. Do tego też zaraz przejdziemy, natomiast dlaczego Polska od tylu lat nie może trafić w ten zwycięski moment? Czego brakuje? Ja myślę przede wszystkim, że publiczność powinna wysyłać piosenki, tak jak jest wszędzie. Wyeliminować jury. No jury jest generalnie pomyłką. No nigdy nie siedziałem w tym jury, bardzo przepraszam, że nie chcę, ale no to jest bzdura, no po co komu jury? Zadaniem i telewizji i wszystkich jest to, żeby pojechał reprezentant, uwaga, kraju, nie telewizji. No i od kiedy mamy tą przyjemność, że każdy ma tego gołębia pocztowego w kieszeni, czyli komórkę, może zagłosować i wybrać swojego reprezentanta. Jak w demokracji bywa. Jest takie ryzyko, że widzowie wybiorą reprezentanta dla beki. Jest, no i super. No mają ochotę na bekę w tym roku, no to pojedzie beka. Okay. No, przepraszam, no jury dopuściło w tym roku bekę, mojego też przyjaciela Piotrka z piosenką, no, która nie może w eliminacjach wprawdzie, ale która nie mogła być traktowana poważnie. Ale dlaczego ona nie wygrała? No jakby wygrała, przecież Eurowizja zna takie sytuacje nie od dziś. Był imitant kanclerza Schrödera. No, ja mówię o tych czasach, czy Islandia w 2006. No, to są takie rzeczy, że na pewno nikt na poważnie nie potraktował możliwości wygranej. Ale jeżeli w danym momencie jest przebodźcowana publiczność i będzie, no a Lordi, no dobra. No nie traktujmy tego, tam była cała masa fajniejszych piosenek. Bardziej przebojowych przynajmniej, bardziej radiowych. Wygrało Lordi. Ja się cieszę, no bo Eurowizja pokazała, że potrafi być nieobliczalna. To jak już przeszedłeś do 2006 roku, gdzie wystąpił Lordi i wówczas ich troje występowało z piosenką Follow My Heart. Gdy myślisz o tym występie, jak i tym z 2003 roku, Keine Grenzen, czujesz dumę czy niedosyt? Zarówno w jednym i drugim przypadku. Jedno i drugie na pewno. Na pewno jedno i drugie, bo to jest też tak, że ja tam nie popełniłem żadnego błędu. Co przy gościu, który kieruje się emocjami, to miałem prawo popełnić tam 1 000 000 błędów. Co świadczyłoby tylko o tym, że
nadal jestem sobą i czerpię radość z tego, co robię. Nie zapomniałem tekstu, a z tego jestem bardzo znany. Zrobiłem wszystko dobrze. Co bym zrobił inaczej? Czyli inaczej, ten niedosyt. Niedosyt czuję w 2 punktach. Że do tej pory zresztą chyba tak jest. No może coś się zmienia, to raczej wy fani widzicie to. Ale generalnie nie ma wyjątkowego wsparcia ze strony nadawcy. I tak jak bardzo kocham telewizję polską, bo robimy całą masę wspaniałych rzeczy i widzę, że już zaangażowanie w trakcie Eurowizji jest o wiele większe niż było wtedy, to gdybyśmy my przy Kajne Gręcen nie mieli wsparcia wtedy TVN-u, który zapłacił nam podróż na te wszystkie, na cały prestur przedeurowizyjny, gdzie odwiedziliśmy całą masę krajów, to myślę, że ten wynik byłby inny. Tam też były jakieś różne wpadki, bo przecież ja się pojawiłem w Stambule na przykład w telewizji i zacząłem opowiadać o piosence Kajne Gręcen. Ale palnąłem przy okazji, odpowiadając na jakieś pytanie, że Turcy, ja przepraszam, bo się uśmiecham, bo nikt nie chce w to uwierzyć, że ja mogłem coś takiego powiedzieć, no ale gdzieś tam mi przemkło, że ten festiwal bardzo jednoczy i chodzi o pojednanie. No wy przecież też mieliście swoją przygodę z Ormianami. A tu chodzi o ludobójstwo na 2 milionach ludzi. Myślę, że z Turcji nie dostaliśmy punktów. Myślisz, że pamiętali to tobie? No myślę, że takich rzeczy, no myślę, że pamiętali. No ja takich rzeczy nie zapominam. Że jest kilka takich rzeczy, które wiem, że jestem po drugiej stronie, ale i też robię bardzo dużo głupich rzeczy. Zdarza mi się i ponoszę za to na pewno też konsekwencje. No ale ja nigdy nie byłem fanem Madonny, ale pokochałem ją po Evicie, po tym musicalu. Później cudowne Frozen. Taki numer, który jest u mnie bardzo wysoko na liście wszechczasów. Nie na pierwszym, ale na pewno bardzo wysoko. A jak zaczęła się lizać po sutku, no to już mi się przestała podobać, bo stwierdziłem, że nie chodzi o to, że tam nie można w wieku tam 60 lat tego robić, no bo to już ale w domu. Michał, ja pamiętam, jak spotkaliśmy się w Atenach w hotelu tuż przed finałem w Eurowizji. Mówiłeś mi, że Telewizja Polska opłaciła ci tylko hotel do półfinału. Tak jakby nie wierzyli w to, że awansujecie do finału. Tak, no ja myślę, że to nie było, to było bardzo wszystkim nie na rękę, bo my mieliśmy chyba, tak się zaczynam zastanawiać, chyba jako jedyny reprezentant Polski my mieliśmy deal reklamowy w czasie swojego występu. Zielone włosy? Zielone włosy. My byliśmy chodzącą reklamą, w którą zainwestował wtedy Plus. Ale to wyszło też trochę niechcący, powiem na swoje usprawiedliwienie, bo to było o wiele wcześniej przybite. No to było przedobrzone po prostu. Ale Telewizja Polska, no chyba z tego co pamiętam, wtedy była jeszcze ta koszmarna pani Maria, czy jak ona się nazywała. No sprawdzisz to. No był jeden tylko opiekun eurowizyjny przez lata, aż w końcu albo ona poszła na emeryturę, albo ją wyrzucili. No nie wiem, no coś się wydarzyło. Już jej nie ma. Michał, Kajne Gręcen to jest ikoniczna piosenka w Polsce. Czy dzisiaj, ponieważ Eurowizja, tak jak sam zauważyłeś, zmieniła się, zmieniły się choreografie, scena się zmieniła, zupełnie to inaczej wygląda, nie ma już orkiestry, za twoich czasów też nie było już orkiestry. Czy utwór Kajne Gręcen
w tym roku na Eurowizji przeszedłby do finału? Nie wiem, na pewno miałby inny wymiar, ale ja myślę, że to przesłanie zostało nie tylko w tych krajach, na które głosowaliśmy, wiesz. Jest taki, i to można nazwać ekspertem od Eurowizji, bo i napisał kilka piosenek i naprawdę jest ekspertem, bo całe życie Eurowizji poświęcił. To jest Francis Sangomonian. To jest Francuz, który odwiedził mnie zresztą, który napisał Keine Grenzen w Esperanto. Zrobił wersję, nie wiem, niewielu chyba wie, że jest wersja Esperanto, francuski i angielski. Takie języki użyliśmy, żeby dla Francisa to nagrać i zrealizować jego cele. On zresztą napisał ten tekst w tych językach. My, jak pamiętasz, wyszliśmy na scenę i zaśpiewaliśmy numer. Ja chyba byłem pierwszym, który wyszedł w publiczność w ogóle. Nie dam głowy, trzeba by było to sprawdzić, który wydostał się poza scenę trochę. Dostałem swoją wysepkę na jakiś etap. No, nie było to wśród publiczności do końca, ale nawet teraz sam chyba poproszę, żeby zanalizować to, czy ktoś wcześniej taką pastylkę miał w środku. Ale, bo chciałem wyjść. Zawsze to robię, nawet na swoich koncertach. Mówię to dlatego, że dzisiaj na pewno bym sfabularyzował to bardziej. Trochę inaczej. Myślę, że dzisiaj wypuściłbym tego małego chłopca, którym sam na początku kariery byłem, nawet mając już 20 kilka lat. Bo to jest ten sam chłopiec. Dzisiaj też odnajduję w sobie tego chłopca. Ten, co rozpoczyna w klubie Wall Street? Ten, co rozpoczyna w klubie Wall Street. I tego małego z dezodorantem przed lustrem, jak miał 6 czy 5 lat. Michał, ja siedząc 20 lat temu, w 2006 roku w Atenach na trybunach, oglądając Ciebie, zresztą siedząc obok pani Grażyny, Twojej mamy, widzieliśmy tylko Twój występ. Po koncercie właściwie nie przebiło się do naszej świadomości nic, ponieważ media społecznościowe wówczas nie były tak bardzo rozwinięte jak w chwili obecnej. Nie było ich. Nie było ich, tak jak mówisz. Dzisiaj właściwie możemy oglądać na TikToku, na Instagramie i Eurowizję od środka. Powiedz nam, jak wyglądała 20 lat temu Eurowizja od środka. Czy nawiązałeś jakieś przyjaźnie? Całą masę przyjaźni nawiązałem w tamtym czasie. Wiele niewykorzystanych oczywiście, ale wiesz, no mamy tyle czasu, ile mamy. Musimy ten czas dywersyfikować na bardzo wiele rzeczy. I nie wszystkie na pewno... Niektórych oczywiście żałuję, że nie wykorzystałem, ale pamiętam, że w 2003 roku zaprzyjaźniłem się bardzo z ukraińskim reprezentantem, który zajął ostatnie miejsce wtedy na Eurowizji. Spotykaliśmy się wielokrotnie w Kijowie, jeździłem do niego na dacze, rozmawialiśmy o piosenkach. To samo było z reprezentantem Malty, z którym wielokrotnie wracaliśmy na Maltę, żeby sobie pośpiewać na przykład. Fabrizio Faniello. Jest wiele anegdot, które nie wystarczy opowiedzieć, jak wyplułem swoje zęby na Malcie, po prostu masakra jakaś. Jest wiele zabawnych historii, jest wiele bardzo sympatycznych historii, bardzo ciepłych. No i niewiele brakowało, żebym się pojawił na Eurowizji z Andrzejem Daniłko. Bo przecież ten utwór, który powstał, mieliśmy pojechać razem. Mówisz o Reni Pączkowskiej? O Reni Pączkowskiej. I gdyby nie to, że ja byłem
I ja chciałem troszeczkę pójść dalej niż on w tej piosence. No może to nie było zbytnio eleganckie, ale to był Michał Wiśniewski. Czyli nie tylko tancen, ale też powiedz po niemiecku wszystkie rączki w górę. Ja nie znam niemieckiego. Hände hoch. Okej. No i to się oczywiście bardzo źle kojarzy ze względu na II wojnę światową. Tak, jak to słyszysz, to stoisz na baczność. No tak, ale jak muzyka przyspiesza, to też musisz powiedzieć schneller, weiter. I to są takie rzeczy, które generalnie ja do dzisiaj się przyjaźnię i nawet z menadżerem, z Jurijem Nikitynem bardzo i obserwuję, jak Werka sobie radzi w tych trudnych czasach. No, ale w dalszym ciągu jeździ wszędzie i wspiera Ukraińców. Natomiast wiadomo, to nie tylko oni, no bo i Anna Wisi, czyli zaśpiewanie z Anną Wisi w Atenach. To jest coś, czego ja wiem, że dzisiaj w Polsce nikomu nic to nie powie, kim jest Anna Wisi, ale no, to jest jedna z największych greckich gwiazd, więc dla mnie to było naprawdę wielkie przeżycie i bardzo się cieszę, że mogłem tego doświadczyć. A Andrii uwielbia w swoich utworach przemycać polityczne manifesty. No bo jest kabareciarzem w sumie Zgadza przecież. się. Wiadomo, więc no ja trochę też to robię, w trochę inny sposób, ale wiadomo, gdzieś tam, A czy jak każdy artysta. najdziwniejsza sytuacja, jaka wydarzyła się za kulisami Eurowizji w 2006 lub 2003, o której nigdy nie opowiadałeś? No, jak już pytasz, o której nie opowiadałeś, to nie będę opowiadał nic, bo te wszystkie kulisy opowiadałem bardzo często. Myślę, że wydarzyło się tam naprawdę wiele rzeczy, o których nikt nie chciałby wiedzieć. Ale nie w kontekście tego, że one są jakieś straszne, tylko no, nie wiem, czy ktoś, kto uczestniczył w tym, życzyłby sobie, żeby ta historia została opowiedziana. No ale myślę, że to Państwo też macie tak u siebie, znaczy Wy macie w ogóle, że macie historię, gdzie chcielibyście kogoś ochronić, lepiej nie opowiadać takiej historii. Zgadza się. W wielu wywiadach zarzekałeś się, że po raz trzeci ich troje nie wystąpi, a nawiązałeś do Reni Pączkowskiej. Może Renia Pączkowska wystąpi trzeci raz? Nie żartujmy sobie. To miał być już dawno temu, mógł z tego być wspólny projekt. Ten projekt powstał, ten projekt został zakończony, być może ona się jakoś odrodzi, ale już nie w mojej osobie. Bo ludzie wiele znieśli, ale chyba nie Michała Wiśniewskiego jako Renia Pączkowska. Natomiast nigdy nie mów nigdy. Natomiast ja myślę, że ja już wtedy uważałem, że ten drugi raz był niepotrzebny. To był dla nas zaszczyt. Nie zrobiliśmy niczego złego. Natomiast i wystąpiliśmy godnie na pewno. Natomiast te emocje mi są niepotrzebne. Ja jestem chyba najlepszym przykładem, ile można zyskać, a ile można stracić na Eurowizji. Bo doświadczyłem jednego i drugiego. Keine Grenzen to jest utwór, który jest bardzo często prosili nas jako publiczność o zagranie. Wręcz do tego stopnia, że w tym roku po tylu latach włączyliśmy go do repertuaru. Bo tak graliśmy Keine Grenzen, ale bardziej na koncertach akustycznych. Natomiast wrzuciliśmy po latach ten utwór do repertuaru i on jest bardzo dobrze odbierany. Co mnie dziwi trochę, no, niemiecki, jeszcze ten rosyjski w środku. Ale widzę, że ludzie pałają sentymentem po prostu do tego występu. Follow My Heart nigdy nie graliśmy i pewnie nie będziemy grać, bo nam się kojarzy po prostu z porażką. Mimo tego, że ja tego nie odbieram jako porażkę. Oglądam ten występ do dziś. Przedobrzyliśmy.
przedobrzyliśmy. To byłeś tam na trybunach, to sam wiesz. Uważam, że tam powstały piękne sceny, jak ja podchodzę do Ani na końcu. No to dla mnie osobiście znaczyło bardzo dużo. To nie była rzecz, która była jakby... nie chcieliśmy lecieć po żadnych emocjach. Nie rodziła się córka. Urodziła się dokładnie 2 miesiące później, czy 3 miesiące później. Więc to było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Przedobrzone były te zielone włosy. Roy McCoy. Real McCoy przede wszystkim. A gram z nim teraz w Łodzi, bo ja z nim nagrałem jeszcze niejedną piosenkę i chcę powiedzieć, że bardzo go miło wspominam, ale to jest taka wypadkowa chyba tego właśnie, że dobra, to chodź z nami. To co będziesz tutaj sam siedział? Napisałeś piosenkę, no to chodź z nami. No i nagle się okazało, że to się kupy nie trzyma. Ale bez znaczenia, bo wspominam to bardzo miło. No to był chyba ostatni też raz. No może przepraszam, nie był ostatni raz, ale nastąpiło z powrotem, przynajmniej Magda Fem się pojawiła na moment. Później już wiadomo, nie dało się tych relacji odbudować, ale fajnie, że ten moment był, że stanęliśmy wszyscy na tej samej scenie. Mówiłeś, że straciłeś. Coś zyskałeś, coś straciłeś. Co straciłeś? No, nikt nie lubi porażek. Okej. To nie jest tak. Nawiązujesz do 2006 roku. Tak, można powiedzieć, że ten utwór przeszedł bez echa. Okej. I nie ze względu na to, bo on zajął 11 miejsce. Nawet gdybyśmy byli w finale, na pewno byśmy zajęli w miarę dobre miejsce. Myślę, że podobne. Ale, no bo wiadomo, to jest nieważne, które miejsce zajmiesz w półfinale. Później przede wszystkim publiczność finału jest o wiele większa. Inaczej się do tego podchodzi. Więc ja liczyłem, że my będziemy w stanie zająć właśnie około 10 miejsca, tylko w finale. Powiedziałeś nigdy nie mów nigdy. Jak by wyglądał występ Ich Troje? Ich Czy to Troje był na pewno manifest? nie. Ja nie pojadę z Ich Troje na Eurowizję. Okej. Myślę, że przede wszystkim z innego powodu. Jest tyle młodych ludzi, którzy mogą pojechać nas godnie reprezentować, że zabieranie im tego miejsca jest nie na miejscu. Już wtedy nie było na miejscu. W 2006 roku. Raz na Eurowizji to zaszczyt. 2 to chciwość. Tak jest. A to absolutnie nie miało z tym. Wydawało nam się wtedy, że po prostu zrobimy promocję dla płyty, która miała wychodzić i wyszła w grudniu. Zresztą fantastyczna płyta, 7 grzechów głównych. Ale sprzedała się sama mimo porażki, więc generalnie nie potrzebowała żadnej pomocy. Była po prostu dobra. Natomiast no, przykre z tego wszystkiego było to, że no, my musieliśmy żyć z tymi spojrzeniami pod tytułem mieliście pojechać wygrać, a tutaj to był błąd, że was wysłaliśmy. Nie usłyszeliśmy tego bezpośrednio, ale widać to było w oczach, więc generalnie nie. Jeżeli jeszcze kiedyś bym ewentualnie o tym myślał, to na pewno reprezentując kogoś innego. Ciekawe. Ale nic na siłę nie musi się wydarzyć. Rozumiem. Michał, czy jest coś o Eurowizji, o czym nie rozmawialiśmy, a chciałbyś wspomnieć o tym? To jest właśnie tak, że jest bardzo wiele rzeczy, o których nie rozmawialiśmy, ale to są rzeczy, które są przeznaczone do książki, jak mnie już nie będzie. Kiedy nie będę musiał się z tego tłumaczyć. A dzisiaj musiałbym się tłumaczyć, więc pozwolę zachować to dla siebie. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Michał Wiśniewski. I was Dziękuję. wszystkich bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.